Witam serdecznie. Dzisiaj po południu wybory w Turcji. Jakie są ekonomiczno-polityczne wnioski? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Wybory w Turcji. Jakie są ekonomiczno-polityczne wnioski? Za nami pierwsza tura wyborów w Turcji. Okazało się, że prawdopodobnie nie będzie zmiany politycznej warty w Turcji, w tym kraju, natomiast warto zwrócić uwagę na jeden ciekawy szczegół. Jaki jest główny motyw, jakim posługuje się opozycja, bez względu na to, czy mówimy o kraju typu Turcja, czy też o krajach bardzo super rozwiniętych, o ugruntowanej demokracji, jak na przykład Stany Zjednoczone. Tym tematem jest oczywiście inflacja i to na fali tej najwyższej od bardzo wielu lat inflacji opozycja stara się dojść do władzy i zwróćmy uwagę, że pierwszy taki ekonomiczno-polityczny wniosek jest następujący, że temat inflacji jakoś nie jest tym tematem, który przełamuje i prowadzi do tego, że opozycja zdobywa władzę, więc prawdopodobnie ten argument będzie także grany i będzie rozważany i będzie oczywiście wpływał na wyniki wyborów w różnych innych krajach i oczywiście mam tutaj na myśli temat Polski, bo polska opozycja także stara się wykorzystać temat inflacji do zdobycia władzy, no ale wygląda na to, że przykłady Turcji, Węgier, Stanów Zjednoczonych czy też innych krajów sygnalizują, że temat inflacji nie jest tym, który prowadzi do zdobycia władzy i inflacja oczywiście nie jest tym narzędziem, który sprawia, tym game changerem, który ma doprowadzić do zmian politycznych w danym kraju. Więc jeżeli oczywiście opozycje w różnych krajach chcą przejąć władzę, to na podstawie tych przykładów z ostatnich miesięcy, z ostatnich dni, z ostatnich lat warto, żeby opozycja miała jakieś inne plany, jakieś inne pomysły na zdobycie władzy niż tylko bazowanie na inflacji. Ewidentnie ludzie nie kupują narracji, że inflacja to jest wynik czynników lokalnych, czynników krajowych i ewidentnie tutaj wyborcy, którzy wrzucają kartkę do urny, uważają, że problemy inflacyjne w skali globalnej nie są efektem działań poszczególnych rządów, tylko są efektem ewidentnie wydarzeń, które mają miejsce w skali globalnej i nie jest to dla nich temat, który jest decydujący o tym, żeby powierzyć stery władzy opozycji, czy też tym, którzy pragną zmienić władzę na nową. Dlatego też moim zdaniem ekonomiczne, polityczne wnioski opierają się głównie na wskazaniach dotyczących wpływu inflacji na zmianę preferencji wyborczych wśród wyborców i ewidentnie przykłady, które podałem, sygnalizują, że takiego wpływu dużego nie ma. Natomiast wybory w Turcji niosą także inne ciekawe ekonomiczne wnioski. W pierwszej kolejności widzimy, że rynek naprawdę przywiązuje do nich dużą wagę. Spodziewa się bardzo dużej zmienności na aktywach związanych z turecką walutą, spodziewa się bardzo dużej amplitudy wahań. Jest to pierwszy wniosek, który płynie także po analizie rynku opcyjnego, jeżeli chodzi o wpływ wyborów na tureckie aktywa. Widzimy przecenę tureckich obligacji denominowanych w amerykańskim dolarze, ale jakiejś mocnej wyprzedaży nie ma, nawet nie zbliżyliśmy się jeszcze punktowo do tych maksimów, które w 2022 roku były utworzone, no i prawdopodobnie rynek nie zaatakuje tych poziomów, licząc jednak na to, że procesy dezinflacyjne także trwają w Turcji. No i trudno się pozbywać tureckiego długu, który daje tak duże odsetki w sytuacji, kiedy możemy być świadkami przyspieszenia tempa nawet dezinflacji nawet w takim kraju jak Turcja. Dlatego też moim zdaniem to jest jeden z głównych powodów i przyczyn, dlaczego też tureckie obligacje nie są teraz tak mocno wyprzedawane. Natomiast rynek oczywiście wycenia, jakie jest prawdopodobieństwo bankructwa Turcji na przestrzeni następnych lat i widzimy, że jest 10% prawdopodobieństwa, że Turcja zbankrutuje
na amerykańskich obligacjach na przestrzeni następnego roku. W perspektywie 2 lat to jest to 20%, a w perspektywie 10 lat będzie, że jest 62% prawdopodobieństwa bankructwa Turcji na denominowanych w amerykańskim dolarze obligacjach. I co jest także ciekawe, w tej najkrótszej perspektywie, czyli w perspektywie do roku, gdzie jest 10% prawdopodobieństwa bankructwa Turcji, inwestorzy spodziewają się, że gdyby do tego doszło, będą w stanie odzyskać 40% nominału, który został zainwestowany w obligacje, i taka jest stopa potencjalnego zwrotu w sytuacji, kiedy to bankructwo miałoby miejsce, czyli taki wskaźnik wynosi 40%. Więc te wybory w Turcji i ich ekonomiczno-polityczne wnioski powinny być właśnie następujące. Rynek spodziewa się zachowania tego, co się teraz dzieje w polityce tureckiej. Widzi, że temat inflacji nie jest game changerem i nie powoduje zmiany politycznej w Turcji, ale także zwiększa prawdopodobieństwo, że przy braku zmiany w polityce monetarnej i gospodarczej w Turcji rośnie prawdopodobieństwo bankructwa takiego kraju, czyli w tym wypadku Turcji, na przestrzeni następnych lat, a im dłużej w przyszłość, tym oczywiście prawdopodobieństwo bankructwa Turcji jest wyższe i w tym wypadku przekracza nawet 50%, jeżeli rozpatrujemy ten najbardziej długi termin. Dlatego też moim zdaniem warto się zaznajomić z tymi ekonomiczno-politycznymi wnioskami, ponieważ przed nami wybory także w Polsce i widzimy, że także w Polsce opozycja stara się wykorzystać temat inflacji do zbicia kapitału politycznego, by zmienić tutaj władzę w naszym kraju. I drodzy Państwo, w tym momencie warto także zwrócić uwagę na różne inne klasy aktywów. Jak już powiedziałem dzisiaj o poranku, dzisiejsza sesja jest testem sentymentu. Co się dzieje na rynkach i jak rynek reaguje na poszczególne wydarzenia, które miały miejsce ostatnio. Czy rynek chce rosnąć, czy też spadać, wyprzedawać ryzyko, czy kupować ryzyko. No i w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na amerykańskie obligacje, które jak widzimy dokładnie testują średnią dwusesyjną na wykresie tygodniowym. Amerykański dolar dzisiaj jakoś cały czas chce się umacniać i to sygnalizuje, że rosną obawy o to, że temat potencjalnego bankructwa Stanów Zjednoczonych, czyli uderzenia w sufit długu bez zmiany polityki i regulacji w sprawie długu w Stanach Zjednoczonych, doprowadzi do napływu kapitału do amerykańskiego dolara jako do waluty safe haven, ale jeszcze bardziej te oczekiwania, że możliwy jest napływ do walut safe haven, widać na przykładzie franka szwajcarskiego. Inwestorzy widzą przestrzeń nawet do 3-krotnego zwiększenia zmienności na franku szwajcarskim, natomiast ewidentnie rynek opcyjny obstawia, że droższe są ubezpieczenia na wypadek umocnienia franka szwajcarskiego i te opcje kosztują zdecydowanie więcej niż opcje, które zakładają, że frank szwajcarski będzie się osłabiał. I to jest też bardzo ciekawa wiadomość i informacja, jak rynek teraz pozycjonuje się i co jest dla niego teraz najważniejsze. Ten temat limitu długu jest teraz grany przez inwestorów. Umocnienie amerykańskiego dolara i ruchy oczywiście na obligacjach to jest niekorzystna wiadomość dla ceny złota, dlatego utrzymujemy się cały czas poniżej $2000. Natomiast ważne informacje i rzeczy dzieją się na miedzi, gdzie rynek tutaj sygnalizuje nastawienie rynków w perspektywie średnioterminowej na spadki ceny miedzi, ale dzisiaj ewidentnie o poranku w Stanach Zjednoczonych i miedź jest skupowana i także ropa naftowa jest skupowana. Jednoczesne ciekawe wskazania techniczne na ropie i na miedzi dają nam potencjał ku temu, żeby jednak sesja była optymistyczna i ten test sentymentu, o którym mówiłem dzisiaj o poranku, wypadł pozytywnie dla popytu na ryzyko. Dlatego też moim zdaniem ważne będzie to, gdzie dzisiaj zamknie się sesja na Wall Street, czy indeksy giełdowe pójdą w górę, czy też pójdą w dół. Moim zdaniem każde utrzymanie na plusie względem wczorajszego zamknięcia będzie odczytane przez rynek optymistycznie i pozytywnie. Znalazłem ciekawy raport, który pokazywał, jak na przestrzeni ostatnich 20 lat sezonowo zachował się indeks Standard & Poor i według tego raportu najgorszy okres w roku to poza przełomem sierpnia i października właśnie okres między majem a czerwcem oraz połową lutego i połową marca
I pytanie jest, czy czasem nie przedłuży się konsolidacja, którą teraz obserwujemy na giełdzie na Wall Street. Natomiast ten optymizm, o którym mówiłem, na indeksach giełdowych widać także na DAX-ie, gdzie rynek znowu próbuje przejść poziom 16 tysięcy punktów i trwale się nad nim usadowić. Z ciekawostek dotyczących giełdy papierów wartościowych inwestorzy widzą coraz większą taniość akcji europejskiej, ale wśród małych spółek. Właśnie to małe spółki o tej najmniejszej kapitalizacji są teraz relatywnie najniżej wycenione i najbardziej atrakcyjnie wycenione. Warto być po prostu tego świadomym. Drodzy Państwo, w tym momencie zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane na dole i w opisie. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na wprowadzenie do oferty XTB akcji ułamkowych, które naprawdę pozwalają lepiej zarządzać ryzykiem, zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesów na giełdach papierów wartościowych, a zmniejszyć prawdopodobieństwo straty. To jest naprawdę ważne wydarzenie i będzie one pomagać inwestorom w zarządzaniu ryzykiem w praktyce. I oczywiście najnowszy raport poświęcony temu, jak tutaj zachować się na giełdach papierów wartościowych, co może się wydarzyć na giełdach papierów wartościowych w sytuacji, kiedy teraz mamy do dyskontowania inflację oraz kryzys zadłużenia, co naprawdę może się wydarzyć. Warto się z tymi materiałami zaznajomić. One są tam podlinkowane na dole w opisie i także w komentarzu. Giełdy to także Bitcoin i w tym wypadku popytu na ryzyka nie widać. Znowu zbliżamy się do wsparcia, czyli poziomu 26 tysięcy dolarów, a dzisiejsze dane o inflacji dla strefy euro były generalnie takie, jak chciały prognozy i w ujęciu core, jak i zwykłej inflacji konsumenckiej tutaj nie widać żadnych zmian. I w tym momencie warto także poświęcić czas na polskie aktywa, które dzisiaj próbowały wywołać jakąś większą jakieś większe odreagowanie korekty na rzecz osłabienia krajowej waluty, ale pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje zachowanie się najważniejszych naszych walut regionu od samego początku wojny na Ukrainie. I widzimy tutaj, że efektem tego, że Czesi pozbywali się swoich rezerw walutowych, było umocnienie czeskiej waluty, ale także nad kreską jest już złoty, który jest najsilniejszy od 2 lat, a na samym końcu stawki jest węgierski forint, któremu służą co prawda takie wysokie stopy procentowe, ale jeszcze jest dużo do nadrobienia względem nawet krajowego polskiego złotego. Polskie obligacje są cały czas bardzo stabilne, tutaj nic się wielkiego nie dzieje i giełda papierów wartościowych także widzimy, że jest w fazie zawieszenia. Korekta boczna moim zdaniem cały czas trwa tuż pod maksimami tegorocznymi i czekamy posłusznie na to, co się wkrótce znowu wydarzy. Moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo ruchu w górę i wybicia na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a bazuje przede wszystkim na zachowaniu polskiego złotego, gdzie cały czas kapitał zagraniczny jednak napływa, patrząc przez pryzmat nawet krótkiego terminu, więc tutaj bez odwrócenia nie mam mowy o jakiejś większej korekcie spadkowej, a z technicznego punktu widzenia poziom 1900 punktów jest dla mnie najważniejszym punktem odniesienia i dopiero przejście tego poziomu moim zdaniem uruchomi jakąś korektę spadkową na indeksie WIG20. Taka jest moja perspektywa co do warszawskiej giełdy papierów wartościowych. I w tym momencie dziękuję, drodzy Państwo, za odsłuchanie tego materiału i zachęcam jeszcze raz do tych specjalnych podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu raportów. Pierwszy jest poświęcony giełdzie w fazie, która dyskontuje inflację i potencjalne zagrożenia związane z długiem i tym raportem przedstawiającym akcje ułamkowe w ofercie XTB. Jeszcze raz, drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.